Z całą pewnością znacie to powiedzenie, że u sąsiada trawa jest zawsze bardziej zielona. W tym odcinku przyjrzyjmy się więc, czy posiadanie firmy za granicą jest możliwe, opłacalne, a przy okazji rozprawimy się z kilkoma mitami związanymi z otwieraniem firm u naszych sąsiadów. Założenie firmy za granicą jest pierwszym naturalnym krokiem dla przedsiębiorców myślących globalnie, a nie lokalnie. Niestety, w większości przypadków Polska nie jest dobrym miejscem dla prowadzenia światowej ekspansji. Skomplikowane przepisy podatkowe, przeregulowane postępowania administracyjne i brak zrozumienia dla przedsiębiorców powodują, że próżno szukać naszego kraju w czołówkach rankingów Doing Business. Jeśli nie Polska, to gdzie? Zapraszam Was na moją krótką analizę wybranych jurysdykcji. W tym odcinku zaczniemy od krajów Unii Europejskiej, o które najczęściej pytają Polacy. Zacznijmy więc od Malty. Niewątpliwą zaletą Malty jest urzędowy język angielski, waluta euro, niskie podatki od osób prawnych, a także prawo anglosaskie. Wady? Malta, podobnie jak Polska, jest państwem urzędniczym. To w rękach urzędników spoczywa wiele decyzji, a wszystkie postępowania są wyjątkowo sformalizowane. Opis Malty jako królestwa biurokracji znajdziecie w innym filmie na moim kanale. Niestety Malta nie ma również zbyt dobrego PR-u na świecie, a spółki tam zarejestrowane w większości traktowane są jako podatkowe wydmuszki. Co ważne, Malta chce przyciągnąć zagraniczne firmy tworzące na jej terytorium spółki. Otwarcie zwykłej działalności gospodarczej wymaga posiadania lokalnej rezydencji, a stawka podatku dochodowego wynosi 35%. Poszukując bliższej jurysdykcji, z całą pewnością traficie do Czech. Przyznam Wam się, że nie do końca rozumiem fenomen Czech jako miejsce do prowadzenia biznesu. Podatek dochodowy od spółek wynosi 19%, a więc jest nawet wyższy niż w przypadku małych spółek w Polsce. Natomiast zaletą biznesu w Czechach jest możliwość zakupu przez czeskie firmy samochodów bez podatku akcyzowego oraz odliczenie pełnego VAT-u. Podatek dochodowy od osób fizycznych w Czechach wynosi 15% i jest powiększony o 7% daninę solidarnościową dla najlepiej zarabiających. To oczywiście mniej niż w Polsce, ale czy ta różnica powoduje faktyczną chęć wyjazdu z całą rodziną na południe, aby zostać czeskim rezydentem podatkowym? Dodatkowo, wraz ze wzrostem zainteresowania Czechami w Polsce, coraz trudniej jest firmie z polskim kapitałem otworzyć rachunek bankowy czy zarejestrować się do podatku VAT. Analizując regulacje w krajach sąsiadujących z Polską, z pewnością natkniecie się na Litwę. Szerzej na temat Litwy opowiadałem już jakiś czas temu, więc śmiało możecie odnaleźć ten klip. Atutem Litwy jest preferencyjny 5% CIT dla firm, których przychody w roku podatkowym nie przekraczają 300 000 euro. Po przekroczeniu tej kwoty spółka powinna zapłacić podatek w wysokości 15%. Jest to nieznacznie, ale jednak mniej niż w Polsce. Litwa posiada bardzo dobry wizerunek międzynarodowy i w ostatnim czasie stała się europejskim centrum nowoczesnej bankowości. Wystarczy powiedzieć, że to na Litwę po Brexicie swoją główną siedzibę przeniósł Revolut. Dostęp do bankowości dla przedsiębiorstw jest łatwiejszy niż chociażby w przypadku Czech czy Malty. Podobnie z rejestracją do podatku VAT. Litwa jest chętnie wybierana przez firmy transportowe, spedycyjne, a warunki dotyczące zakupu samochodów osobowych są zbliżone do regulacji czeskich. Podatek od osób fizycznych w zależności od skali wynosi 20 lub 32%. Pozostając w obrębie państw nadbałtyckich, centrum nowych technologii i biznesu zdecydowanie znajduje się w Estonii. Estonia jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła model opodatkowania przedsiębiorstw nie w momencie wygenerowania przychodu, ale w momencie wypłaty dywidendy do udziałowców. Dzięki temu estońskie firmy rozwijają się znacznie szybciej niż ich odpowiednicy w innych krajach. Ten system częściowo zaimplementowały także Łotwa oraz Gruzja. Podatki estońskie są proste, o czym wielokrotnie wcześniej opowiadałem. Wynoszą liniowo 20% dla CIT od dywidendy, PIT oraz VAT. Żadnych ulg, żadnych odstępstw, przejrzysty i sprawiedliwy system podatkowy. Minusem Estonii jest stosunkowo zamknięta bankowość, kompensowana jednak przez szeroki dostęp do tzw. banków internetowych. Estonia nie jest też atrakcyjna jako rynek docelowy sam w sobie, bo zwyczajnie jest za mała. Estonia jako najbardziej zdigitalizowany kraj na świecie ma opinię centrum nowych technologii, sukcesów inwestycyjnych oraz gospodarczego myślenia globalnego. To tylko 4 kraje europejskie z wielu możliwości na mapie świata, w których można prowadzić biznes. Celowo nie wspominałem o regulacjach słowackich, gdyż niewiele różnią się od czeskich.
Łotewskie, gruzińskie zbudowane są na wzór estoński. Z kolei organy podatkowe we Włoszech i Hiszpanii są jeszcze bardziej restrykcyjne niż nasze krajowe. Inne jurysdykcje przybliżę Wam w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, przy każdej okazji powtarzam, że idealna jurysdykcja nie istnieje. Każdy kraj ma swoje plusy oraz minusy. Wybierając więc swoje centrum interesów, warto analizować je indywidualnie, a nie podążać za chwilową modą. Mi pozostaje trzymać kciuki za Wasze sukcesy biznesowe.